Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki odcinek trochę techniczny. Za mną stoi nowe Porsche GT4. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o tym, jakie są różnice pomiędzy nową, a oczywiście starą Porszycą, którą miałem przyjemność oczywiście jeździć u nas na torze w Białymstoku. Zapraszam do odcinka. Zderzak został tak zaprojektowany, żeby nie stwarzać przede wszystkim poduszki powietrznej, która się też między innymi wytwarza podczas pokonywania, że tak powiem, długich i prostych dystansów. Tutaj konstruktorzy, projektanci przede wszystkim zwrócili uwagę na to, żeby zrobić trochę większy ten splitter, który znajduje się oczywiście z przodu, no i oczywiście aerodynamika, która dociska ten samochód zdecydowanie lepszą siłą niż poprzedniej generacji. Te wloty, które są tutaj zaprojektowane, to jak już mówiłem, są poświęcone właśnie odprowadzeniu powietrza. Tak jak w Porsche GT3, tu są takie żebrowania, które trochę jakby imitują odprowadzenie powietrza, jakby chłodzenie z hamulców, ale to jest mylne postrzeganie, bo tak naprawdę w GT3 to jest potrzebne, żeby właśnie ten przód dociskać. Cały ten nos jest tak zaprojektowany, żeby nie było takiego efektu podnoszenia się samochodu podczas oczywiście długich i szybkich, prostych. Bok samochodu tak naprawdę jest praktycznie identyczny. Nie ma żadnych różnic między starszą wersją a nową GT4. Hamulce, skoro już jesteśmy tu przy tych kołach, hamulce tu w tej wersji są stalowe, więc jakby można też za dopłatą dostać ceramikę, która masakrycznie hamuje samochód, który nie przekracza 1400 kg. Uwierzcie mi, jeździłem tym samochodem, hamowanie jest rewelacyjne. Z tyłu pojawił się nowy dyfuzor, który swoim, że tak powiem, kształtem odbiega trochę od tego, który był w poprzedniej wersji. Ten dyfuzor został tak zaprojektowany, żeby dociskał tylną oś przy oczywiście większych prędkościach, ale zwróćcie uwagę, są rozdzielone dwa wydechy. Nie wiem, czy orientujecie się, nie wiem, czy pamiętacie, ale w Caymanie, w GT4 poprzedniej wersji wydech znajdował się centralnie. Tutaj specjalnie rozłożyli ten rozstaw tych, że tak powiem, wydechów na poczet właśnie zrobienia tego dyfuzora, który no, ma oczywiście za zadanie dociskać cały samochód do podłoża. Powiem Wam tak, skoro już jesteśmy przy wydechu, myślę, wczoraj, wiecie co, trochę jestem rozczarowany właśnie tym dźwiękiem. Myślałem, że jeżeli wjedzie silnik od GT3, ale o tym za chwilę, to dźwięk będzie naprawdę, no przynajmniej w dużej części taki sam jak w GT3. Tu natomiast tego dźwięku nie doświadczysz. Jest to trochę inna praca, ale też jest super. Może trochę o silniku. Generalnie ten silnik to nie jest taki typowy, wzięty z półki silnik od GT3 i wsadzony tutaj. Ilość miejsca nie pozwoliła na to, żeby włożyć taki silnik, no i przede wszystkim nie byłoby miejsca tutaj, żeby włożyć taki duży, sześciocylindrowy, szybki motor. Dlatego na bazie silnika z GT3 został zrobiony nowy silnik, który oczywiście jest też zakuty, też wzmocniony, ale nie ma oczywiście, tak jak już wcześniej mówiłem, takiego dźwięku, tak jak jest właśnie w GT3. Silnik generuje moc 420 koni i jak na taki samochód z taką wagą uważam, że po zakrętach jeździ rewelacyjnie. O tym się oczywiście teraz nie dowiem, bo nie mam możliwości się przejechać, ale może w najbliższej przyszłości będę mógł usiąść za sterami tego oczywiście samochodu, który jest śliczny. A zresztą popatrzcie sami.
witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, Słuchaj, witam. jesteś jedyną osobą, która miała do czynienia z GT4, starszą i nową. Ja nie miałem tej przyjemności się przejechać, dlatego pytam Ciebie, powiedz mi, jaka jest różnica w prowadzeniu po zakrętach, no i oczywiście na prostej. Pytanie, jakie zakręty? Dlatego, że przy niższych prędkościach samochody są porównywalne. To różnica jest przy dużej prędkości, jak zaczyna nam działać aerodynamika, bo to ona robi tutaj dużą różnicę. Tak. 20% więcej docisku z tylnego skrzydła, 50% więcej docisku z podłogi, czyli z tego dyfuzora, i to robi rzeczywiście ogromną różnicę. Na prostej powiedz, jaka jest różnica, bo... Mocowo oczywiście ta różnica nie jest jakaś wielka, bo to jest tylko możemy powiedzieć 35 koni, ale jeżeli najważniejszym nie jest tak naprawdę prosta, tylko to, jak samochód prowadzi się w zakręcie, a w zakręcie jest przepaść, to trzeba przyznać. A powiedz mi, jak to się ma do, powiedzmy, starszej może GT3? Jeżeli chodzi o zakręty, powiedzmy taką Silesię, nie? Bo miałem też przyjemność tam jeździć GT3. To powiem Ci taką ciekawostkę, że ten samochód aerodynamicznie jest na poziomie właśnie poprzedniej generacji GT3. Tak więc aerodynamicznie auto jest zdecydowanie majstersztykiem. To jest samochód, który jest takim modelem wejściowym do świata GT w Porsche, więc to jest, można powiedzieć, takie... Nie chcę powiedzieć takie wejściowe GT3, ale to jest z pewnością samochód GT stworzony z myślą o torze, jeździe na torze. Zawieszenie jest dokładnie takie samo jak w GT3, mamy pełną regulację tego zawieszenia. Hamulec jest pozwalający na dozowanie siły hamowania, więc zdecydowanie daje mnóstwo przyjemności. Pojawił się taki tajemniczy przycisk tak, autoblip. Tak, powiedz coś o tym, na ten temat. To jest system, który był tak naprawdę dostępny jeszcze w poprzedniku, czyli 981, ale nie było przycisku, to było ukryte pod sportem. Natomiast jak działa ten system? To jest system, który został rozwinięty, to jest tak zwany ref matching, czyli w momencie, w którym mamy manualną skrzynię biegów i schodzimy biegami w dół podczas redukcji do zakrętu, jeżeli tego systemu nie mamy, konieczne jest używanie heel and toe, tak? Czyli prawą nogą na hamulcu i na gazie operujemy. Międzygaz tak zwany. Międzygaz, dokładnie, czyli żeby podbić obroty, żeby nie blokować tylnego napędu, żeby mieć cały czas stabilność. I tutaj jest to doprowadzone do absolutnej perfekcji. Wczoraj to też pokazywałem takim klientom również, jak to działa, i działa to absolutnie fenomenalnie. Czyli w poprzednim faktycznie jak wciskałeś sport, były międzygazy już dostępne? Były międzygazy, ale nie było to tak aż rozwinięte, jak jest w tym momencie, i zdecydowano się na wyciągnięcie tego jedna funkcja, jeden przycisk. I w momencie, w którym chcemy jechać na czas, to dobrze jest jechać, albo jest bardzo mokro, dobrze jest to włączyć, po to, że podczas redukcji nie podcięło tylnego, bo wrażenie jest, jakbyśmy na chwilę zaciągnęli ręczny. Tak. Redukcja stawiająca. Tak. Dokładnie. Natomiast do driftowania na przykład, jak chcemy się bawić, no to lepiej mieć to wyłączone, bo to jest jedna z technik, którą możemy wykorzystać do tego, żeby destabilizować ten typ. No oczywiście, no przede wszystkim. Powiedz mi, jeżeli chodzi o mieszankę opon, bo w poprzednim była N0, tutaj widzę N1. Tak. Tak jest. Jest troszeczkę zmieniona opona, samochód wychodzi na oponie Michelin Sport Cup 2. Oczywiście, wiadomo. Tak, legendarna opona. Oczywiście jest zmieniona troszeczkę, z tego co wiem, mieszanka, minimalnie, żeby było dopasowane do samochodu. Przyznam, że zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie cały pakiet, no bo to mówimy teraz o oponie, ale tak naprawdę to cały pakiet tworzy różnicę, czyli aerodynamika, silnik, hamulec, opona, i to robi efekt. Powiedz jeszcze na temat silnika, bo z broszurek i ulotek wiemy, że to jest silnik robiony na bazie... Wszyscy patrzymy na to, że 4.0, 4.0... Tak, jakoś tak się wszyscy takim wilczym pędem powiedzieli, że to jest silnik z GT3 i tak zostało. Ale tak naprawdę to nie jest tak, jak sobie ja interpretuję. Nie jest to silnik rzeczywiście z GT3, natomiast jest to silnik, który bazuje na technologii GT, na pewno. Jest to całkowicie też nowa platforma i silnik, który kręci się nadal do 8000 obrotów. To jest zdecydowanie wysokoobrotowy silnik. Ale moment pojawia się chyba wcześniej. Moment pojawia nam się wcześniej, ale i tak powinniśmy trzymać samochód w okolicach tych 6-7 tysięcy obrotów. Jednak wysoko. Dźwiękowo daje to mega fajny też efekt, to robi naprawdę bardzo fajne wrażenie i ja mega czekałem na to, żeby się nim przejechać. Mnie nie zawiódł. Okej. Powiedz mi, czy podzielasz te stwierdzenie, które, tak mi się wydaje, że powiedział Walter Röhrl, że na tor zabrałby GT4, ale sercem
jest bardziej przy GT3? Wiesz co, to jest tak, że pytanie do czego, bo oczywiście chciałoby się, jeżeli już gdzieś kontrolujemy, chciałoby się zawsze mieć więcej mocy. Tak. Ja zawsze mówię, że tak do 800 koni są sytuacje, że brakuje mocy. Do 800 koni. Powyżej raczej już nie. Natomiast no, ten pakiet, który jest, jako taki wejściowy, jest absolutnie idealnym rozwiązaniem na tor. Nie tylko dla osób, które zaczynają zabawę z torem, ale to jest też taki entry level do tego, żeby rzeczywiście bawić się w coś więcej niż tylko jeżdżenie cywilnym samochodem, bo ten samochód jest bardzo bliski auta wyścigowego, tak jak mieć okazję zobaczyć auta rzeczywiście wyczynowe, te Club Sporty, GT4, jest bardzo bliski wyczynowemu. Tak. Ja też jakby mam takie stwierdzenie, że Porsche czy GT4, czy GT3 dostajesz, rozpakowujesz i jest gotowe do użycia. Jedziesz na Nürburgring bez żadnych modyfikacji. Dokładnie tak to wygląda. Ten pakiet, który został zaproponowany przez inżynierów, wszyscy uważają, że jest takim idealnym rozwiązaniem, ale częścią gry w motorsport są oczywiście regulacje, w zależności od preferencji kierowcy. Tu masz możliwość regulacji przedniego splittera, żeby troszeczkę zwiększyć docisk na przodzie. Masz możliwość regulacji tylnego spoilera po to, żeby tak samo zwiększyć docisk. Zawsze trzeba robić obydwie rzeczy naraz, żeby zachować ten balans. Był test na Nordschleife. Samochód jechał bez tych dodatkowych wkładek, żeby mieć większy docisk na ringu i ustawione było na więcej, czyli było ustawione na 3 stopnie tylne skrzydło, żeby mieć maksymalny docisk. Wtedy mamy niższą prędkość maksymalną, ale to docisk będzie się liczył. Natomiast jeżeli jeździmy po drodze publicznej, to jest nam absolutnie niepotrzebne, więc taki setup jaki jest najlepszy. Czyli reasumując, trzeba mieć 2 samochody w garażu. GT4 Zawsze i tak GT3. Słuchaj, dobrze jest też mieć samochód, w którym jest troszkę więcej miejsc, żeby można było dzieciaki do szkoły zawieźć, wiesz? Panamera. Panamera, ja bym powiedział Macan. Ale świat jest kolorowy i to jest właśnie najfajniejsze, że dla każdy może znaleźć coś fajnego dla siebie. Świat byłby nudny, gdybyśmy wszyscy jeździli tym samym samochodem w tym samym kolorze. Dokładnie. Słuchajcie, więcej o kierowcy, który... Tak, właśnie, zaproś właśnie moich widzów do tego, żeby oglądali Cię na Instagramie i wchodzili na stronę, proszę. Twoje 2 minuty. Jestem raczej skromnym człowiekiem, ale, tak ale oczywiście zapraszam. Można zobaczyć, nie wiem, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć na Instagram czy na Facebooku, zobaczyć kilka przejazdów nawet z tego, co się dzieje podczas Porsche Experience, jak się, nie wiem, jak prowadzimy samochód, co można robić, co się dzieje podczas taksji, bo to są rzeczy, które najbardziej się gdzieś tam też sprzedają. To oczywiście zapraszam. Ja Wam wrzucę za chwilę linki do Instagramu i Facebooka. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Konkludując, nowe GT4 jest szybsze o 10 sekund od poprzedniej wersji, o czym świadczy wynik, który został osiągnięty na Nordschleife. No i oczywiście aerodynamika poprawiona tak, żeby ten samochód mógł zdecydowanie być bardziej przyciśnięty do nawierzchni. Słuchajcie, ja się z Wami będę żegnał, widzimy się w kolejnym odcinku, wpadajcie na mój Instagram, no i oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli się to Wam podobało. No i co? Subskryber i lajker. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Alleluja! Dobra, spokój, dobra. Nie, jeszcze raz, nie wyłączę, jeszcze raz powiem. Jeszcze raz? No jeszcze raz dawaj. Konkludując. Nowe GT4 jest szybsze. O! Dobra. Jaki jest... Nie, psuje się, nie. A jak wy zaczynaliśmy? A, dobra.